Sami widzieliśmy na własne oczy. Nie kafelki, nie panele, mozaika. Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok. I tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia. Wyspa skarbów. Na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia. W głąb historii i krajobrazów. Villa Romana del Casale, Dolina Świątyń, Schody Turków. W naszej sycylijskiej podróży przemieszczamy się teraz na południe wyspy. Zanim jednak dotrzemy do znajdujących się tam najciekawszych miejsc, przemierzamy tereny środka wyspy. Sycylia to nie tylko nadmorskie miasteczka, bajeczne plaże i barokowe zabytki. To także surowe, majestatyczne wnętrze wyspy, gdzie czas płynie wolniej, gdzie króluje natura. Właśnie tutaj, wśród wzgórz, dolin, kamiennych wiosek czy opuszczonych dawnych domostw, można poczuć prawdziwego ducha Sycylii. Szum wiatru przerywają tu dzwonki wypasanych owiec. Sycylijski interior to miejsce dla tych, którzy szukają autentyczności i spokoju. Docieramy na południowe wybrzeże. Wybieramy tu nocleg w hotelu Scala dei Turchi Resort w miejscowości Realmonte. Niewysoka zabudowa, baseny pozwalają miło spędzić tu czas. Ale tego nie ma za wiele, by poświęcić go hotelowi, bo czekają inne, ciekawsze miejsca w regionie. Przenosimy się w okolice miejscowości Piazza Armerina. Tu, wśród malowniczych wzgórz, znajduje się rzymska Villa Romana del Casale. Miejsce, w którym się znaleźliśmy, przenosi nas prosto do czasów świetności Imperium Rzymskiego. Luksusowa posiadłość, na którą składało się aż 60 pomieszczeń, powstała pomiędzy III a IV wiekiem. Była letnią rezydencją bogatego posiadacza ziemskiego. Willa przez 700 lat była przysypana ziemią, która osunęła się z tutejszego zbocza Monte Mangone. Dzięki temu przetrwało to, co tu najcenniejsze – okazałe rzymskie mozaiki. Pokrywają powierzchnię około 3,5 tysiąca m². Technika polegała na tworzeniu rysunków przy użyciu płytek wielkości około 1 cm. Artyści, którzy układali te podłogi, pochodzili najprawdopodobniej z Tunezji. Jedna z najbardziej ekscytujących mozaik znajduje się w pokoju córek właścicieli rezydencji. Płytki przedstawiają dziewczęta spędzające czas na sportowych ćwiczeniach. Postaci mają kostiumy gimnastyczne, które wyglądają jak nasze współczesne bikini. To miejsce na Sycylii mogłoby przeczyć powszechnemu przekonaniu, że dwuczęściowe stroje kąpielowe dla pań stworzyli Francuzi. To już kolejne słynne miejsce Villa Romana del Casale. Wielkie polowanie na dzikie zwierzęta w krajobrazie afrykańskim. Mozaika znajduje się w długim na 60 metrów dziedzińcu. Rzymska arystokracja poluje na dzikie zwierzęta, które transportowane są do Rzymu na igrzyska. Sypialnia właścicieli willi wyłożona była mozaiką ze sceną erotyczną. Wewnętrzny dziedziniec kryją mozaiki przedstawiające głowy różnych zwierząt. Wizerunki były dekoracją, ale także wskazywały 2 kierunki. Po lewej przejście dla właściciela i ważnych gości. Po prawej dla odwiedzających o niższej randze. Rzymska willa nie mogła obyć się bez łaźni. Tutejsze termy były wyposażone w system ogrzewania podłogowego.
Powietrze i woda w termach były podgrzewane za pomocą specjalnych pieców. Spacer po Villa Romana del Casale to prawie podróż w czasie, która pozwala dotknąć codzienności rzymskiej elity. Po zwiedzeniu turyści są pod wrażeniem posadzki. Warte zobaczenia, zdecydowanie. Kawałek porządnej rzymskiej willi. Polecamy. Także zamiast kafelek polecamy Wam mozaikę. Ściągnijcie te panele. Teraz modna jest mozaika. Villa Romana del Casale jest dowodem zaawansowania i wyrafinowania kultury dawnych Rzymian. Dawne czasy wciąż zachwycają i inspirują kolejne pokolenia. Wybieramy się teraz odkryć ślady jeszcze dawniejszej cywilizacji. Na południowym wybrzeżu Sycylii, w pobliżu miasta Agrigento, rozciąga się jedno z najbardziej imponujących stanowisk archeologicznych świata – Dolina Świątyń. Monumentalne ruiny starożytnych świątyń opowiadają historię dawnej chwały greckiej kolonii Akragas. Miejsce uznawane za jeden z najlepiej zachowanych kompleksów świątyń doryckich poza Grecją. Zwiedzanie tego miejsca rozpoczynamy od świątyni Junony Łacińskiej. Świątynia w stylu doryckim pochodzi z V wieku przed naszą erą. Na krótszych bokach umieszczono 6 kolumn, na dłuższych po 13. Wnętrze świątyni było podzielone na 3 części: przestrzeń centralną, przedsionek i tylną komorę. Znajdują się tu też pozostałości monumentalnego ołtarza. To już świątynia Konkordii, zwana też świątynią zgody. Najbardziej imponująca i najlepiej zachowana świątynia grecka w całym kompleksie. Powstała w V wieku przed naszą erą i jest jednym z najdoskonalszych przykładów architektury doryckiej. Przetrwała w całości dzięki temu, że w średniowieczu została przekształcona w kościół bizantyjski. Jej wymiary to prawie 40 na 20 metrów. Kolumny wznoszą się prawie na 7 metrów. Nie ma pewności, jakiemu bóstwu świątynia była poświęcona. Kiedy biskup Agrigento w VI wieku naszej ery zmienił świątynię na chrześcijańską bazylikę, została poświęcona świętym Piotrowi i Pawłowi. Nazwę Świątynia Zgody nadano po remoncie w XVIII wieku. Pozostałości zabudowy starożytnego miasta wznoszą się na obszarze około 1800 hektarów. Poza świątyniami Konkordii i Junony reszta nie zachowała się już w tak dobrym stanie. Wpływ na to miała burzliwa historia regionu i występujące na przestrzeni wieków trzęsienia ziemi. Akragas, czyli dzisiejsze Agrigento, zostało założone w VI wieku przed naszą erą przez greckich kolonistów. Szybko stało się jednym z najbogatszych miast starożytnego świata. Słynęło z potężnych murów, teatrów, stadionów i wspaniałych świątyń poświęconych greckim bogom. Chociaż miasto to było wielokrotnie atakowane, ruiny jego dawnych świątyń przetrwały wieki, stając się bezcennym świadectwem starożytnej architektury. Interesująco prezentują się też nekropolie łukowe. Stworzono je dopiero w czasach bizantyjskich. Wykuto je w antycznych murach miasta. Na terenie parku archeologicznego znajdziemy też zupełnie współczesne zabudowania. To Villa Aurea. Powstała pod koniec XIX wieku i była domem dla pewnego kapitana armii angielskiej szlacheckiego pochodzenia, który sfinansował renowację tutejszych świątyń. Na terenie posiadłości znajdują się bogate ogrody, a w nich gatunki roślin śródziemnomorskich i okazów egzotycznych. Ogród został częściowo zbudowany na pozostałościach wczesnochrześcijańskiej nekropolii. Niedaleko Villi Aurea znajdziemy zejście do katakumb, stworzonych w dawnych cysternach z czasów greckich. Dawne zbiorniki są połączone przejściami i można nimi spacerować wydzieloną trasą. Na terenie parku archeologicznego spotkacie także te wyjątkowe zwierzęta – Capra girgentana. To rasa kozy domowej pochodząca właśnie z tutejszej prowincji Agrigento. Kozy girgentana mają charakterystyczne rogi skręcone w spirale.
Pochodzenie rasy nie jest do końca jasne, ale przypuszcza się, że trafiły na Sycylię z Azji Środkowej. Prawdopodobnie w czasach fenickich lub arabskich. Kiedyś kozy były bardzo popularne w sycylijskich gospodarstwach, teraz są rasą zagrożoną wyginięciem. Z mleka tych kóz powstają tradycyjne sycylijskie sery. Dolina Świątyń to miejsce pełne dawnych opowieści. To tutaj, wśród kamiennych ruin, toczyło się życie starożytnych cywilizacji. Modlitwy, święta, wojny i codzienne sprawy. Spacerując pomiędzy kamiennymi konstrukcjami, można poczuć ducha wielkiego imperium, które pozostawiło po sobie jedne z najpiękniejszych zabytków świata. Pozostajemy w tym regionie i udajemy się teraz na wybrzeże, w okolice miasta Realmonte, by obejrzeć niezwykle malownicze miejsce położone na Sycylii. Scala dei Turchi, czyli schody Turków. Prawdziwy cud natury. Od wieków zachwyca podróżników, artystów i fotografów. Klify, które niczym gigantyczne stopnie łagodnie opadają w stronę błękitnego Morza Śródziemnego. Skąd wzięła się nazwa Schody Turków? Historia sięga czasów, gdy sycylijskie wybrzeże było narażone na częste ataki Saracenów i piratów z Afryki Północnej. Według legendy najeźdźcy zwani przez miejscowych Turkami mieli wykorzystywać naturalne stopnie skalne, by wspinać się na ląd. Geologicznie schody Turków składają się z marglowego wapienia, czyli osadu bogatego w wapień i glinę, który przez tysiące lat był rzeźbiony przez wiatr i fale. Popularność sprawiła, że to naturalne arcydzieło zaczęło być zagrożone przez masową turystykę i erozję. Ograniczono wstęp na skałę. By wejść, trzeba wykupić wstęp, ale tylko w aplikacji. Te zabiegi znacznie ograniczają wędrowanie po schodach. W słoneczne dni powierzchnia skał niemal oślepia swoim blaskiem. Tu poczuć można potęgę przyrody, która przez tysiąclecia tworzyła tak zwane schody Turków. To spektakularne miejsce jest doskonałe na zakończenie naszej podróży po Sycylii. Przemierzyliśmy setki kilometrów, poznaliśmy wyjątkowe miejsce położone na Morzu Śródziemnym. Są podróże, które kończą się z ostatnim dniem wyjazdu, ale są też i takie, które zostają z nami na zawsze. Sycylia nie jest tylko miejscem na mapie. To emocje, opowieści. Przez 2 tygodnie chłonęliśmy jej rytm, zapachy, kolory i smaki. Smacznego. Jestem w niebie. Pozwalając, by wyspa prowadziła nas po swoich wyjątkowych miejscach. Miejscach, gdzie czas zdawał się zatrzymać i w takich, gdzie życie tętniło od świtu do nocy. W barokowych miastach, gdzie fasady katedr wydawały się falować niczym zastygłe w ruchu płótna. W miejscach, które uświadamiały, że jesteśmy częścią czegoś większego. Opowieści, która trwa od 1000 lat. Sycylia to również królestwo natury. Śródziemnomorska roślinność, surowe klify i złociste plaże, gdzie morze maluje horyzont odcieniami błękitu. Wulkan, który nie daje zapomnieć o swojej potędze. Przyroda Sycylii to nieustanna harmonia między żywiołami. Kuchnia Sycylii smakuje jak marzenie. Jest przygodą, świętem, kawałkiem sycylijskiej duszy podanym na talerzu. Kończymy wyprawę, ale część nas wciąż tam jest. Sycylia nie pozwala się opuścić na zawsze. Sycylio, mówimy do zobaczenia. Sycylia czeka, by znów nas przyjąć w swoje ramiona. Obejrzyjcie koniecznie pozostałe odcinki naszej wyprawy i przeżyjcie Sycylię razem z nami.